Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj jest wtorek, 29 dzień listopada 2022 roku. Imieniny obchodzą Saturnin i Paramon. W Dubaju mamy 33 stopnie Celsjusza, całkiem słonecznie. Blok BTC 76, 51, 50, cena KNG 401 USDT, cena cash 333 KNG. Co oznacza, że jeden cash jest warty ponad 6000 zł, a to znowuż oznacza, że Kanga na dziś warta jest 150 milionów złotych, to jest kwadrans z Kangą numer 126. Proszę, napiszcie nam, jak nas widać i jak nas słychać. Pamiętajcie, że nadajemy z Azji, a zatem mogą być jakieś problemy. Subskrybujcie ten kanał, dajcie łapki w górę. Czołem Łukasz. Cześć Sławku. Łukasz, ważne pytanie, dlaczego betonu nie ma w pracy? Bo zastygł? Bo go wylali. Dobrze. Łukasz, co się dzieje w świecie Bitcoina, zanim przejdziemy do mięsa? W świecie Bitcoina mamy chwilowo zastój. Można powiedzieć, że Bitcoin porusza się w takim kanale 15,5-18 tysięcy, tego się spodziewamy. Mamy lekkie wybicia, jakieś takie ruchy dziwnie niepewne, tak jakbyśmy wyczekiwali na kolejne informacje na temat tej zarazy, która się rozlewa po rynku na skutek bankructwa FTX-a i ADY. No ale z drugiej strony może się okazać, że ta zaraza właśnie zanika i wtedy na pewno konie będą szły do biegu, bo wszyscy ustawieni są w boksach startowych. No, najbliższe tygodnie, 2, może 3 powinny nam udzielić odpowiedzi na to pytanie, co się będzie działo. Czy będziemy mieli jeszcze jeden bottom, o którym wielu mówi, czyli te 14 tysięcy mityczne, czy też już zaczynamy start do góry. To będziemy wiedzieli, na pewno za miesiąc będziemy wiedzieli, to na 100%. No tak. A tych, którzy chcą szczegóły sobie przeczytać, to zapraszam na dailychain.io i tam dzisiaj pojawiła się szczegółowa analiza z wykresami i uzasadnieniem takim technicznym tych wszystkich rzeczy, o których tu mówiłem. Łukasz, ten dzień jest dla nas szczególny, nie tylko z tego względu, że mamy taką ambicję i przekonanie, że za kilka chwil, za kilka godzin będziemy świadkami historycznej chwili, nie tylko dla Kangi, ale również dla polskiego czy europejskiego rynku kryptowalut. Zaraz o tym powiemy, ale on jest szczególny również dlatego, że my jesteśmy dzisiaj w szczególnym miejscu. I nie chodzi o Dubaj, tylko chodzi o tą przestrzeń intelektualną, która w tej chwili się wokół nas roztacza. Co to jest za miejsce? Tak, no jesteśmy na Decipher 22, czyli konferencji organizowanej przez Fundację Algorandu, na której oprócz oczywiście samych ludzi z fundacji, deweloperów, można spotkać naprawdę bardzo wiele interesujących osób, które mają świetne projekty właśnie wykorzystujące sieć Algorand. Chcę powiedzieć, że po wysłuchaniu pierwszych speeczy to wygląda na to, że Algorand to naprawdę dobrze przygotowana maszyna, w odróżnieniu od wielu innych rozwiązań, które chyba były po prostu pisane zbyt amatorsko. Tutaj mamy do czynienia z takim poważnym, intelektualnym wkładem. No, sam założyciel fundacji, czy choćby Hugo Krawczyk, którego mogliśmy wczoraj poznać, pierwsza osoba zatrudniona w fundacji, pierwsza osoba, do której Simon zadzwonił z informacją o tym, że ma fajny pomysł. Swoją drogą Hugo jest jednym z kontrybutorów do protokołu TLS, z którego korzystamy, z którego każdego dnia używamy, jeżeli nawiązujemy bezpieczne połączenie. Tak. Więc naprawdę wybitne osoby i one prowadzą prace związane właśnie nad tym, żeby produkt Algorandu, czyli ten blockchain, był naprawdę nie tylko wydajny, nie tylko bezpieczny, ale też wygodny w użyciu, zarówno dla programistów, deweloperów, jak i dla zwykłego przeciętnego obywatela. No właśnie, to co wydarzyło się w ciągu ostatnich 2 tygodni, oto Kanga zintegrowała się właśnie z blockchainem Algorand. Mamy już tą główną monetę Algo, mamy również POSa, ale to nie wszystko. Chcemy tak naprawdę, żeby Kanga stała się Mekką, jak gdyby tym centrum dla pozostałych opartych o Algorand, no bo właśnie to, że dużo projektów uruchamia się w oparciu o tą technologię, ale jest niewiele scentralizowanych giełd, które w tej chwili dają taką możliwość, żeby te tokeny listować. Tak, te tokeny, które notabene są natywną częścią protokołu, te tokeny jest ciężko listować
zdecentralizowanych giełdach, ponieważ to się wiąże z wieloma czynnikami, nie chcę wchodzić w technikalia, niemniej jednak nam się udało je pokonać, znaleźliśmy rozwiązanie, wydaje nam się unikalne i bardzo, bardzo dobre i już w grudniu to na pewno uruchomimy możliwość nie tylko przechowywania tych tokenów opartych o algo, ale również listingi będą, może będą jakieś ciekawe launche, zobaczymy. Na pewno tak będzie. Pogadajmy jeszcze chwilę o Algorandzie. Dlaczego my jako Kanga postawiliśmy na ten blockchain, bo to jest bardzo ważne. Pamiętam, kiedy 2 lata temu dyskutowaliśmy o Matiku, dzisiaj Poligonie, wtedy ten blockchain nazywał się Matic. Jakie argumenty stoją właśnie za Algorandem? Dlaczego uważamy, że to jest ten blockchain, który może rozegrać istotną rolę, jeżeli chodzi o rozwój kryptowalut? No, moim zdaniem przede wszystkim społeczność i fundacja, która po pierwsze ma środki, jest zabezpieczona finansowo, to jest bardzo ważne, ale też sposób działania tej fundacji, właśnie podejście, jakie zostało zrobione podczas tworzenia tego blockchaina, no i efekt końcowy, czyli naprawdę dobry produkt, który się rozwija, który cały czas ma plany rozwoju. Tutaj dzisiaj będziemy jeszcze słuchali na wykładach o planach na przyszłość. No, moc intelektualna, która stoi za tymi ludźmi, którzy tworzą Algorand, jest naprawdę duża i tutaj po tym jak działają, nie sądzimy, żeby tu się jakaś klapa zrobiła. To jest naprawdę bardzo przyszłościowy blockchain, choć oczywiście też ma swoje wady, ale o nich może dzisiaj nie rozmawiajmy, skoro święto Algorandu to... Tak jest. Powiedzmy sobie takie krótkie podsumowanie. Algorand to jest blockchain, który działa niezwykle szybko. Tak. Widziałem, jak z jednego portfela na drugi transfer był realizowany w ciągu chyba 10 sekund. Tam te bloki są realizowane i zatwierdzane bardzo, bardzo szybko. Są około 3-3,5 sekundy te bloki. No właśnie. Druga rzecz, on jest tani. To jest również istotne i uwaga, ilość transakcji, która jest realizowana na 1 sekundę jest naprawdę wysoka. Teraz jak byliśmy na otwarciu, to wiemy, że Algorand zamierza to podwyższyć, a to oznacza, że kiedy zaczynamy myśleć o zdecentralizowanych organizacjach, które mają działać normalnie, tanio, szybko, niezawodnie, no to właśnie być może Algorand będzie tym koniem, na którego my tutaj w Kandze postawiliśmy. Tak, i na dodatek jeszcze powiem, na przykład Algorand ma już gotowy layer 2, przygotowany do tego, żeby zwiększyć skalowanie. W momencie, gdy się okaże, że potrzeba zwiększyć przepustowość, nie ma problemu, zaczną powstawać projekty layera 2, które zwiększą tą wydajność Algorandu znacznie. Właśnie, dobrze, to tyle jeżeli chodzi o Algorand. Przejdźmy do dyskusji o tym, co dzieje się w tej chwili w ogóle w świecie krypto, zanim podsumujemy nasze IEO. Łukasz, czy wiesz, że w tej chwili spada motywacja dla górników kryptowalutowych? No tak, cena Bitcoina nie zachęca, cena energii jeszcze bardziej i jest górnikom ciężko. Już od jakiegoś czasu przecież nie opłaca się wydobywać bitcoinów, przynajmniej w większości miejsc, w których to wydobywa, czy to kopanie się odbywa, ale wszyscy mówili spoko, mamy środki, zapłacimy za prąd ze środków, z oszczędności, które mamy, a wykopane bitcoiny zostawimy w portfelach i sprzedamy, jak będzie hossa. No i krew się zaczyna lać wśród braci górniczej, zaczynają puszczać nerwy, zaczynają kończyć się środki i niektórzy już mówią, no dobrze to już było. No i zobaczymy, z mojej perspektywy to ja bym powiedział, musi być przesilenie. Musi być przesilenie, muszą ludzie zacząć się poddawać, muszą zacząć być masowo drukowane artykuły na temat tego, że Bitcoin skazany na porażkę, to już jest koniec, nie ma już nic, wszyscy potracili wszystko i tak dalej. To będzie oznaka tego, że mamy przełamanie, mamy ten punkt przegięcia i będziemy mogli cieszyć się następnymi tygodniami hossy. No to otwiera oczywiście ponownie strasznie dziwną dyskusję, wysoce filozoficzną, czy Bitcoin powinien kiedyś przejść na inny protokół POS, co oczywiście... Zdecydowanie nie. No właśnie, uważamy, że nie. Proof of work, jedyny sprawiedliwy
system, czy jedyny może nie, ale system, który sprawia, że transferujemy owoce naszej ciężkiej fizycznej pracy tutaj w tym fizycznym świecie po to, żeby właśnie zabezpieczyć sieć Bitcoina. No, a pozwól, że ja Cię zapytam, Jasne. bo chciałbym, żebyśmy porozmawiali chwilę o tu Twoim koledze bardzo ulubionej postaci Sam. Jak tam? Co u Sama, powiedz? Sama Bankmana z FTX-a. Dzieje się dużo, ale kilka newsów. Po pierwsze, mało ważny news, ale należy go zaznaczyć. 3 wytwórnie filmowe, ta związana z Applem, Amazon i Netflix, przez ostatni tydzień walczyło o prawa autorskie do czego? Do filmu? Do filmu, No, do nie serialu, mogę. który Super, ma opisywać upadek Bardzo FTX-a. chętnie obejrzę. Ludzie, którzy będą organizowali ten serial, to naprawdę śmietanka. Ten człowiek, który zrobił Big Shorta, jednocześnie producenci z Avengers będą również zaangażowani w tą produkcję. To naprawdę niezwykłe, ale co innego mnie zainteresowało. No, ciekawe, czy te filmy będą pokazywały prawdę. No właśnie tutaj należy sobie zadać pytanie, czym jest prawda, bo fakt, że Bankman do dzisiaj nie został aresztowany, że jest na wolności, jest naprawdę bardzo silnym świadectwem a propos pewnej polityki, o której ani ty, ani ja, ani większość ludzi na tym świecie prawdopodobnie nie ma pojęcia. Czy wiesz o konferencji, która ma mieć miejsce niedługo? No właśnie, chciałem się Ciebie zapytać. Słyszałem, że on gdzieś leci. Myślałem, że leci do więzienia, a tu się okazuje, że nie do więzienia. Nie, ogłosił to zresztą na swoim Twitterze, że będzie miał speech na konferencji, która się nazywa Dealbook i razem z nim na tej konferencji będzie występować Janet Yellen, czyli minister, czy tam sekretarz skarbu USA i wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, zapomniałem jego nazwiska, zaraz sobie przypomnę. Kamala Harris? Mike Pence. I jakby to wszystko pokazuje, że tak naprawdę mamy do czynienia z naprawdę bardzo, bardzo dużym przekrętem. Mam nadzieję, że będą sobie robić wspólnie zdjęcia, bo historia nie może tego zapomnieć. Jak to jest, że on do dzisiaj nie został zatrzymany, skoro mówimy o największym finansowym przekręcie na świecie? No to jest niesamowite. No myślę, że ma na to wpływ fakt, że Sam Bankman był, słuchaj, drugim największym darczyńcą, donatorem Partii Demokratycznej. No właśnie. Konkretnie był drugim największym donatorem kampanii Joe Bidena. Tak. Demokratów również wspierał, dla niepoznaki wspierał również czasami republikanów. Ale tam chyba o rząd albo o 2 rzędy wielkości mniej. Oczywiście tak. A zatem wyciągnijmy parę wniosków. Gdyby hipotetycznie załóżmy, że demokraci byli zaangażowani w pranie brudnych pieniędzy, gdyby robili to przez normalne instrumenty finansowe, prawdopodobnie nikt by o tym nie świecił, ale ponieważ próbowali to robić, być może przez świat kryptowalut, to się im nie udało. To się im nie udało, no bo właśnie kryptowaluty nie nadają się do prania brudnych pieniędzy, będziemy o tym mówili cały czas bardzo głośno, śledzimy ten scenariusz, te wydarzenia, to jest naprawdę podejrzane. A co się stało z Caroline? Czy ona dotarła w końcu do Dubaju? Tak, leciała, z tego co czytałem, chociaż mówię, to są informacje raczej mało potwierdzone. Mówi się o tym, że poleciała do Hongkongu i z Hongkongu poleciała do Dubaju, także Caroline, jeśli gdzieś tutaj jesteś, to bardzo chętnie z Tobą się spotkamy, porozmawiamy i chcemy od Ciebie usłyszeć prawdę, no bo zaczynamy już słyszeć, że nawet Sam zaczyna Ciebie oskarżać o to, że to Alameda jest winna upadku FTX-a. No właśnie. Sprawa z FTX-em na pewno będzie omawiana jeszcze przez najbliższe 20 odcinków Kwadransu z Kangą. Dorzućmy informację o tym, że CZ obiecał 1 miliard dolarów. Ja słyszałem, że 2. Od 1 do 2. Jeden już został chyba gdzieś tam zdeponowany. Ciekawe, czy to są środki giełdy. No, ciekawe, czy to są środki użytkowników, no nie? Użytkowników. Uwaga, tutaj na chwilę zerwało. Okej, chyba wszystko jest dobrze. Ważne jest to, że te środki nie mają pójść na wsparcie giełd kryptowalutowych. Tylko projektów. Tylko projektów. W gruncie rzeczy tak naprawdę powstaje fundusz dla startupów kryptowalutowych, no bo tak wynika jak gdyby z opisu tego funduszu, tak czy inaczej jest to ciekawe. Szkoda tylko, że CZ mówi, że to jest dla kryptowalut. No więc właśnie, taka niewidzialna dosyć retoryka, ale może też to robić celowo, prawda? Dobra. Łukasz, czy my mamy dzisiaj wyniki konkursu?
A mamy. Mamy? Już teraz O, chcemy ogłaszać. nie, tylko tak chciałem się zapytać, więc słuchajcie, zostańcie do końca, bo na koniec będziemy oczywiście ogłaszali wyniki konkursu naszego takiego cotygodniowego. Bądźcie z nami. Napiszcie w komentarzu na temat Sama. Czy uważacie, że Sam ma jakieś jednak wytłumaczenie swojego postępowania? Bo może on został wrobiony. Bo znaczy, fakt, że nie został zatrzymany, to oznacza, że ma zbyt dużą wiedzę na jakiś temat. I nie ukrywajmy, w każdej innej sytuacji byłyby zatrzymania i głośno by krzyczano, że oto kryptowaluty tutaj naprawdę mają wielką porażkę. Demokraci jakoś nie wchodzą w tą dyskusję. Jeszcze jedna rzecz, Robert Kiyosaki, człowiek, którego też śledzimy, cały czas jest nastawiony pro-bitcoinowo i mówi, że Bitcoin to nie FTX, FTX to nie Bitcoin i to bardzo fajnie. No nie, Tak. Nie należy jakby tych dwóch wątków łączyć. Łukasz, kilka pytań mamy już w tej chwili tutaj. Gdybyś mógł wytłumaczyć, jak działa spalanie tokenów, bo Bazm pyta się, na czym to polega, czy nikt z adresu 0000 nie może tych tokenów odzyskać? No może wypłacić tylko ten, kto odkryje, jaki jest klucz prywatny do tego adresu. Ten adres oczywiście został wybrany, może nie tyle, on się nie różni od żadnego innego adresu. Tak. To znaczy do adresu 000 znalezienie kluczy prywatnych jest równie trudne, co znalezienie do jakiegokolwiek innego adresu, ale tak przyjęło się zwyczajowo, że spalaniem nazywamy wysłanie tokenów na ten adres 000, z którego już nikt nigdy nie będzie mógł ich wyciągnąć. To jest Zresztą polecam wejście sobie na Explorer bloków i obejrzenie sobie, co tam się znajduje. Tak? Pod tym adresem. Dobra, pytanie od Karola. Czy ktoś się orientuje, ile trzeba zapłacić tokenów KNG, żeby wygrać licytację na 2000 KNG w IEO? To się okaże już niedługo. Tak, to się okaże już niedługo, Karol, bo zaraz jest zakończenie licytacji. Zaraz, to znaczy za 1,5 godziny, dobrze kojarzę, bo mamy trochę inny czas tutaj. Tak, mamy inny czas. Przepraszam, zostałem rozproszony. 3 godziny jesteśmy w plecy, czyli musimy dodać do godziny 12, bo o 12 będzie rozstrzygnięcie polskiego czasu, czyli o godzinie 15 u nas, czyli to jest za 2 godziny i 10 minut. Tak, i godzinę później rozpoczyna się już IEO. To będzie bardzo ciekawe IEO. Po tym, co widzimy, co się dzieje, zainteresowanie jest spore. Właśnie, Łukasz, powiedz, dlaczego uważamy, że jest to coś wyjątkowego, właśnie to IEO? No, przede wszystkim dlatego, że pieniądze, które pozyskamy z tego IEO nie idą do nas, tylko są przeznaczone na skup tokenów KNG z rynku. Przez 100 dni co najmniej będziemy skupowali te tokeny. Ten skup będzie odbywał się w sposób ciągły, równomierny i losowy. To znaczy, to będzie takie bardzo systematyczne skupowanie tokenów, zarówno za USDT, jak i za Omega złotówki, jeżeli oczywiście takowe się pojawią u nas na portfelu IEO. I system będzie, sam specjalny taki bot będzie kupował tokeny KNG. No i to jest jakby pierwsza rzecz taka istotna, a druga istotna to jest to, co my zrobimy z tymi tokenami KNG. No właśnie. No bo pojawiły się już najróżniejsze plotki na rynku, że w ten sposób tak naprawdę chcemy się wzbogacić. Plotki oczywiście to jest ta rzecz, która jest najpiękniejsza, każda krytyka jest właściwa, ale my akurat z połową tych tokenów, które skupimy, przeznaczymy je na posad dla wszystkich tych, którzy stejkują nasz token, a drugą połowę prześlemy właśnie przez te 100 dni na adres 0000, gdzie tak naprawdę, mówiąc wprost, te tokeny zostaną spalone zgodnie z naszą nomenklaturą. Dokładnie. Tutaj istotna jest jeszcze informacja, że ten skup tokenów będzie jawny, będzie można zobaczyć wszystkie transakcje, które zostały przeprowadzone przez naszego bota. Nie wiem, czy to będzie od 1 grudnia, jakby pracy mamy w brud i wykonanie tego elementu jak zwykle zawsze się trochę przedłuża, ale myślę, że w pierwszych dniach grudnia będziecie mogli zobaczyć nawet te historyczne transakcje, które bot wykonał, żeby skupić token KNG. No właśnie, dajcie znać, czy macie jakieś pytania, czy jesteście razem z nami, bo tak jak powiedzieliśmy, dla nas i my dla Was to jest po prostu, tworzy się w tej chwili właśnie
Ja może dodam jeszcze jedno wyjaśnienie, na czym polega licytacja tej gwarantowanej alokacji, ponieważ te pytania bardzo często się powtarzają. Zarówno do mnie prywatnie znajomi piszą, jak i ludzie na Telegramie zadają pytania, czy po komentarzach pod filmami. Tłumaczę to jeszcze raz. Otóż wyobraźmy sobie, że to prawo gwarantowanej alokacji, ten Priority Pass, to jest po prostu taki, możemy zapewnić sobie pierwsze miejsce w kolejce. I za to zapewnienie sobie pierwszego miejsca w kolejce właśnie musimy zapłacić tokenami KNG w drodze licytacji. Czyli jeżeli mamy 100 pakietów po 1000 KANG, to 100 osób, które poda najwyższą cenę, będzie zapłacić za to prawo bycia pierwszym w kolejce, to te osoby wejdą, a pozostałe osoby dostaną zwrot kosztów. Oczywiście wszystkie środki zostaną zwrócone. No i te osoby, które będą pierwsze w kolejce, będą mogły podejść pierwsze do okienka i zapłacić i kupić sobie pakiet. Więc właściwie to się wydarzy automatycznie. Tak, właśnie już nie trzeba... ten proces będzie automatyczny, bo w momencie składania oferty blokowane są środki zarówno w KNG, jak i w USDT na potrzeby dokonania transakcji zakupu. No właśnie, i to też niesie pewną inną ważną informację. Warto jutro spojrzeć na swojego POS-a, no bo wszystkie kangi, które są przeznaczone na wzięcie udziału w tych licytacjach, są oczywiście przeznaczone do podziału nagrody. Także sami nie możemy się tego doczekać. Licytacje są bardzo popularne. Faktycznie ilość pakietów jest duża. Tutaj nie ukrywajmy, przygotowaliśmy tych miejsc pierwszej kolejności bardzo dużą ilość, ale właśnie bardziej nam zależało na tym, żeby nie było sytuacji, że jest ich zdecydowanie za mało. Tutaj sądzimy, że rozejdą się wszystkie, no ale zobaczymy jeszcze, jak ta licytacja się potoczy. Tak. Łukasz, chciałem z Tobą pogadać jeszcze chwilę o naszej ważnej odnodze, jaką jest obrót gotówkowy. My przecież wierzymy w gotówkę, nie dlatego, że można za jej pomocą prać brudne pieniądze, to dla wszystkich tych, którzy w tej chwili nas oglądają albo będą później to odtwarzali. Pamiętam, jak mieliśmy kiedyś kontrolę z Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, to okazało się, że oglądają nasze nagrania. Pozdrawiamy. Tak, potrafili zacytować, ale byliśmy wczoraj u jednego z operatorów, który z nami współpracuje, Erdens Exchange w Dubaju i widzieliśmy punkt, gdzie można normalnie zrobić transakcje za pomocą aplikacji Kangi, kupić i sprzedać kryptowalutę. Gdzie teraz będzie podobny punkt już w grudniu? Tak, w grudniu będzie otwarty kolejny punkt, tym razem Azja, czyli Tajlandia, a konkretnie Bangkok. Tam będziemy mieli otwarty punkt, więc zaczynamy spełniać nasze marzenia mówiące o tym, że na każdym kontynencie, w każdym kraju musi być co najmniej jeden punkt, rozszerzamy się, a po dzisiejszych kontaktach i rozmowach myślę, że tych punktów może być coraz więcej. No właśnie, bo to, o czym mówimy tutaj, jeżeli ktoś jest zaskoczony, że rozmawia właśnie z nami w kontekście gotówki, to mówimy, że algo w końcu będzie można kupić za gotówkę. Tak. I to też jest również rzecz przełomowa. Także tutaj czujemy podekscytowanie. Okej, Łukasz, czy coś jeszcze powinniśmy dodać? Zaraz musimy tutaj wracać, śledzić wszystko. Myślę, że powinniśmy już skupić się tylko na naszym IEO, zachęcić wszystkich do tego, żeby monitorowali i patrzyli. Ci, którzy mają słabe nerwy i wolą być pewni, że coś kupią, zachęcam do wzięcia udziału w licytacji. Pamiętajcie, że jeżeli nie uda Wam się wygrać tego pakietu, nie uda Wam się zdobyć tego pierwszeństwa, to nic nie tracicie. Macie w ciągu godziny środki są Wam, czy godzinę przed startem IO środki są Wam zwrócone i możecie wtedy spróbować dokonać zakupu takiego ręcznego. No i niestety, albo stety liczyć na jakiś łód szczęścia, bo jak jest dużo chętnych do zakupu, to niestety tu bardziej już chyba szczęście w grę wchodzi. Tak jest. Pojawia się pytanie od Jędrzeja. Mówiliście w poprzednich kwadransach, że giełdy nie są gotowe na sukces. Mam pytanie, czy wy jako giełda jesteście gotowi na sukces? Mi chodziło bardziej o to, że jeżeli giełda rozwija się naprawdę szybko, czyli w ciągu roku staje się drugą największą giełdą na świecie, to jest raczej oznaka słabości. To znaczy, że coś złego się stało i popatrzmy, dokładnie tak było. Dokładnie to stało się z FTX-em. Trochę bardzo wygląda fakt, że Binance podobnie. Bardzo szybko stał się dużą giełdą, wolniej, ale bardzo szybko.
Niemniej jednak rozwój, który Binance ma, może być poparty po prostu dużą ilością chińskich programistów, którzy wspomagają projekt. No może tak być, ale oczywiście teraz sobie tylko spekuluję. Giełdy, które się rozwijają spokojniej i tak bardziej liniowo, na pewno dają lepsze gwarancje bezpieczeństwa, bo po prostu mają czas na to, żeby się zaadaptować do warunków. Tak jest. No to myślę, że możemy przejść do ogłoszenia wyniku konkursu. Tak. Więc przypominam zasady konkursu. Pod filmem trzeba dać w ciągu 2 dni od emisji dać swoje typowanie na cenę Bitcoina tydzień później, czyli o godzinie 9, czyli tuż przed notowaniami, uruchomieniem kwadransu z Kangą. Typujemy podając hashtag kwadrans z Kangą, numer odcinka, po czym po spacji, tak jak tutaj teraz widzicie, znaczek dolara i cena wyrażona w dolarach. Każda osoba może oddać tylko jeden głos, nie piszcie wielu komentarzy, bo to my sprawdzamy oczywiście. No i ta osoba, która będzie najbliżej prawdziwej ceny, zdobywa nagrodę. Jaką nagrodę, Sławku? No dzisiaj to jest 36,7 Kang. A dlaczego tyle? No dlatego, że było 367 łapek w górę, lajków i tak dalej. Dzielimy tą aktywność przez 10 i to jest właśnie nagroda. A zatem jeżeli chcemy, żeby ta nagroda była większa, to proszę lajkujcie, dajcie łapki w górę, bo to zwiększa właśnie nagrodę. I uwaga, szczęśliwcem dzisiaj jest kolega Damian AG 1247. Damian AG 1247. Super. Proszę, zgłoś się do najbliższej kolektury, żeby odebrać właśnie tą nagrodę. To jest całkiem niezła nagroda. No i oczywiście, tak jak powiedział Łukasz, ogłaszamy kolejną. Tutaj Tomek pyta się, kiedy gadżety Kanga Rules. Gadżety generalnie dostępne są już w naszym sklepie. Ten sklep czeka jeszcze na publikację, ale każdy, kto wpisze shop.kanga.exchange, wejdzie i zobaczy, co takiego już w tej chwili można będzie tam kupić. To jest wersja jeszcze taka, słuchajcie, przedprodukcyjna, ale zaraz będziecie mogli tam robić zakupy. Ktoś, kto będzie chciał kupić takie buty, jak mam, będzie mógł właśnie kupić je tam. Kamil, zasłaniasz mi ten, już wyżej nie podniosę. Dobra. Dobrze, ostatni komunikat, który mamy, jest taki, że nasz dział badania opinii wysłał chyba dzisiaj rano maila z prośbą o wypełnienie ankiety. Wiem, że dzisiaj prawie nikt maili nie czyta, ale proszę otwórzcie je i zobaczcie, czy przyszła ankieta na temat Kangi i dajcie swoje odpowiedzi, bo jesteśmy ciekawi, co o nas myślicie. No i to chyba wszystko. Łukasz, czy masz jeszcze jakiś komunikat? No, musimy wracać chyba na konferencję, tak. Chociaż wykłady są bardzo interesujące, to jednak rozmowy, które prowadzimy, czasami nie pozwalają nam uczestniczyć na wszystkich wykładach, a do tego jeszcze kuszące słońce na zewnątrz, no wydawałoby się, że nie powinno się siedzieć w pomieszczeniach, ale my zostajemy, bo naprawdę ludzi, których spotykamy, rozmowy, jakie mamy, są nie tylko budujące i inspirujące, ale też bardzo pozytywnie nastawiające do przyszłości. Tak jest. Dzięki, Łukasz, wszystkiego dobrego, do zobaczenia w kolejnym odcinku już z Polski. No a my oczekujemy teraz na przebieg IEO. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Hej. Cześć.